Cześć, ja mam na imię Michał. Dzisiaj jesteśmy w jednostce Straży Pożarnej w Selfos. Pokażemy Wam dzisiaj, jakie ambulanse znajdują się na ich wyposażeniu. A moim i Waszym gościem będzie Rafał. Witam. Ja mam na imię Rafał. Miło się z Wami spotkać. Jestem tutaj dowódcą zmiany właśnie w oddziale tutaj w Selfos. Pracuję w ratownictwie medycznym od 2006 roku. Jestem dowódcą zmiany C. Są 5 zmian, obecnie jest 5 zmian tutaj. Jestem dowódcą zmiany C. Zaczynając swoją zmianę, zaczyna się o której godzinie? Niedawno zmieniły się właśnie nasz system właśnie w ogóle zmian. Wcześniej mieliśmy zmiany 12-godzinne wyłącznie w systemie 5-5-4 tak zwanym, prawda? To były zmiany, które zaczynały się o godzinie 7 do 19, 19 do godziny 7 rano. A ze względu na takie nowe przepisy związane właśnie z tym, żebyśmy się nie przepracowywali, system zmianowy się zmienił i obecnie pracujemy w systemie 8-godzinnym w ciągu tygodnia, a w weekendy pracujemy w systemie 12-godzinnym. Zmiana dzienna, zwykły dzień powszedni, prawda, zaczyna się o godzinie 7 rano do godziny 15, od 15 później do 23 i od 23 do godziny 7 rano. A jeżeli chodzi o weekendy, to zaczynamy pracę w systemie właśnie tym 12-godzinnym od 7 do 7. Czyli jesteście w tej chwili dużo częściej w pracy niż do tej pory, ale pracujecie krócej. Jak na to zareagowaliście na te zmiany? Bo oczywiście wiąże się to z tym, że musicie częściej być w pracy. Tak, troszeczkę częściej jesteśmy w pracy, ale ze względu na to, po wprowadzeniu tego nowego systemu zmianowego, prawda, generalnie ogólnie pracujemy mniej godzin w ciągu miesiąca i z tego względu musiała zostać dołożona jedna zmiana. Wcześniej były 4 zmiany, prawda, teraz jest dołożona 5. zmiana, żeby to właśnie wypełnić tą lukę, którą to skrócenie właśnie systemu pracy, godzin pracy w ciągu miesiąca, żeby ją jakoś wypełnić. Generalnie jestem częściej, pomimo że ciutkę może częściej przychodzę do pracy, muszę przychodzić do pracy, ale jestem częściej właśnie z rodziną i mam więcej czasu na spędzenie go z rodziną, czy też właśnie robiąc coś ciekawego poza pracą. Rafał, na Islandii jesteś od roku 99, mówiłeś. Skąd pomysł na ratownictwo medyczne, skąd pomysł na pracę w Straży Pożarnej? To znaczy tak, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, to ukończyłem studium podyplomowe w roku 1997. I zaraz krótko po ukończeniu tego studium dyplomowego wyjechałem na Islandię, także nie miałem okazji niestety pracować w Polsce w systemie ratownictwa medycznego. Przyjeżdżając tutaj, no jak gdyby myślałem, że przekreślam całkowicie te moje plany i marzenia, prawda? Bo w ogóle nie spodziewałem się, że dostanę kiedykolwiek pracę tutaj w tym zawodzie, ale tak się złożyło szczęśliwie, że w roku 2006, czyli 7 lat po tym, jak przyjechałem na Islandię, rozpocząłem właśnie pracę tutaj w tym oddziale, w Selfos i do tej pory jakoś się tutaj utrzymuję. Tak, Utrzymujesz i całkiem nieźle. A jeżeli chodzi o Straż Pożarną, no to jestem, można powiedzieć, strażakiem ochotnikiem, prawda, od roku 2007. Jak wygląda na Islandii ścieżka kariery albo proces kształcenia, żeby zostać ratownikiem medycznym? Jest to stosunkowo, można powiedzieć, proste, porównując to do systemu chociażby w Polsce. Dzieli się to na 3 etapy, można powiedzieć, ale żeby zdobyć w ogóle kwalifikację ratownika medycznego wystarczy, no może nie wystarczy, ale trzeba po prostu przejść kurs podstawowy, który jest stosunkowo krótki, tak zwany MTB, czyli Basic, prawda? I później dopiero ewentualnie, wtedy dostajesz jak gdyby od lekarza głównego, prawda, islandzkiego, jest certyfikat, że możesz wykonywać pozwolenie na wykonywanie zawodu i tak ta kariera może się, generalnie powiedzieć, że może się zacząć od takiego kursu podstawowego, który jest oczywiście teoretyczny, prawda, część teoretyczna, oczywiście część praktyczna, którą trzeba przejść, zaliczyć wszystko, prawda, ale już po tym kursie podstawowym można zacząć pracę jako ratownik medyczny. Jak wygląda sprawa z wyjazdami? Ile średnio macie wyjazdów, jeżeli możemy powiedzieć, bo oczywiście raz może być więcej, raz mniej, podczas Twojego dyżuru i do jakich wyjazdów najczęściej jesteście wzywani? Jeżeli chodzi o wyjazdy generalnie, no to tych wyjazdów z roku na rok przybywa, bo jeżeli sobie porównam w przedziale tych kilkunastu lat już, no to jest ich stosunkowo więcej.
Generalnie można powiedzieć, średnia wychodzi chyba około 5 wyjazdów na dobę, prawda? Ale można się spodziewać powiedzmy 13-15 wyjazdów w ciągu 12 godzin lub powiedzmy nawet i 8 godzin. Także te właśnie skoki właśnie, to nigdy ciężko jest powiedzieć, kiedy cokolwiek, jaki wyjazd przytrafi się i kiedy będzie miał miejsce. Także te skoki mogą być różne. Od tego, że nic się nie dzieje przez jakiś krótki czas, do czasu, gdy wszystko na raz się zwala, można powiedzieć, prawda? I cztery samochody na raz muszą wyjeżdżać. Na pewno na ilość wyjazdów będzie miała wpływ turystyka, która z roku na rok jest coraz większa na Islandii, coraz większy napływ turystów. Przez ostatnie rok, dwa tych turystów było mniej ze względu na sytuację z COVID-em i zamknięte granice, ale wtedy mieliście zupełnie inne zadania i realizowaliście transporty międzyszpitalne, więc było dużo więcej wyjazdów covidowych. Tak, jeszcze właśnie ostatnie te 2 lata troszeczkę zmieniły, jeżeli chodzi o właśnie wyjazdy, się troszeczkę zmieniły pod tym względem, że turystyka całkowicie, no oczywiście tak jak wszędzie, się zatrzymała, ale wbrew pozorom liczba wyjazdów się nie zmniejszyła. Z tego względu, że jak mówiłeś właśnie wcześniej, mieliśmy inne zadania do wykonywania. Te wyjazdy, covidowe wyjazdy, tak jak zresztą wszyscy wiedzą, to różniły się tym od tych zwykłych, można powiedzieć w cudzysłowie. Tym, że samo przygotowanie do tych wyjazdów jest dużo bardziej kłopotliwe, dłuższe, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także mówię, no ostatnie 2 lata to skupiły się generalnie przede wszystkim na tych wyjazdach covidowych, prawda, i to też było w zależności od tego, jak te fale tych zakażeń przebiegały, tak jak wszędzie zresztą. Ale generalnie mówię, zanim przed rokiem tym właśnie 2020, przed rozpoczęciem tego COVID-a, to turystyka na Islandii się niesamowicie rozwinęła i wokół tej turystyki to faktycznie wyjazdów było bardzo dużo. I różnego rodzaju, prawda? Jeżeli chodzi o wyjazdy, no w tym rejonie tutaj, no to mówię, ciężko jest wyróżnić coś konkretnego, prawda? Jeżeli przychodzi zima, wiadomo, więcej wyjazdów związanych właśnie z urazami kończyn, ze względu na to, że ktoś gdzieś tam po prostu się poślizgnie się, złamie rękę, złamie nogę. Plus takie różne tam ewentualnie sporty takie związane właśnie z tą spinaczka górska. Tak, z tą zimową, prawda, aurą. Latem, no to wiadomo, no wszyscy gdzieś coś chcą robić, coś ciekawego, prawda, także to jest różnie. A jeżeli chodzi o sprawy chorobowe, prawda, wyjazdy związane właśnie z zachorowaniami, to generalnie to jest cały rok, przedstawia się to bardzo podobnie. Bardzo podobnie na tym samym poziomie się utrzymuje. Porozmawiamy teraz o ambulansach, którymi dysponujecie. Karetki na Islandii są stosunkowo nowe, wymieniona została cała flota karetek. Nie dotyczyło to tylko jednego miasta, jednej stacji, ale poszło to, można powiedzieć, na cały kraj, całokrajowo, tak? Zgadza się. Pojazdy, które w tej chwili macie, to Mercedesy Sprintery. Jeden stoi za nami, drugi jest na akcji, trzeci jest na serwisie. Dobrze, że ta karetka została, więc możemy nagrać ten materiał. Opowiedz o tym samochodzie. No miejmy nadzieję, że nam właśnie nie będzie musiał wyjeżdżać, tak, nie będzie musiał wyjeżdżać. Tak, w 2020 i 2021 została właśnie, jak wcześniej mówiłeś, cała flota wymieniona. Na szczęście, bo już przyszedł na to czas. Sprinter sprawdza się dobrze, jest to chyba auto, karetka, prawda, ambulans, wszyscy raczej są zadowoleni z tego auta. I myślę, że to będzie coś, co w przyszłości będziemy nadal używać. Poprzednie ambulansy też były na zabudowie Mercedesa Sprintera. Ze względu na to, że byliście zadowoleni z poprzedniego modelu, zdecydowaliście się na kolejny model Sprintera? Tak, myślę, że tak można śmiało powiedzieć, że jednak ten Sprinter, on się sprawdził. Te pierwsze modele tego Sprintera się sprawdziły i ze względu na to właśnie zabudowanie w przeciągu tych lat, to mogliśmy już też troszeczkę sobie udoskonalić właśnie i jak gdyby wybrać sobie właśnie wyposażenie wewnętrzne, prawda, z tyłu. Czyli mieliście wpływ na zabudowę tego pojazdu? pojazdu? Tak, mieliśmy wpływ właśnie przy okazji tych właśnie akurat szczególnie tych żółtych właśnie ambulansów, prawda, 2020-2021, to byliśmy w stanie właśnie, była grupa osób, która generalnie zadecydowała o tym, jak to uposażenie tej karetki miałoby wyglądać, jeżeli chodzi o zabudowę i tak dalej, wewnątrz, w środku. No na szczęście mówię, ja zaczynałem w 2006, to ambulanse były Fordy Econoline, prawda? Także to były zupełnie inne auto.
sprawdzały się, można powiedzieć, w niepogodzie, prawda, jeżeli były jakieś sztormy i tak dalej, to faktycznie ze względu na tą swoją budowę, na ciężar, prawda, też sprawdzały się dobrze, ale te niewiele im ustępują pod tym względem i są używane cały rok, także sprawdzają się naprawdę w każdych warunkach. Czy ten samochód jest jakoś specjalnie przystosowany do pracy w tych warunkach, w których się znajdujemy? Generalnie on się nie różni niczym od ambulansów, można powiedzieć, w Polsce. Myślę, że ewentualnie jest troszeczkę może bardziej podniesiony. I co? I tego, czego nie ma w Polsce, z tego co się orientuję, to są właśnie opony zimowe, prawda? Opony zimowe z kolcami. Wyposażone w kolce. Tak, z kolcami i bez tego generalnie ciężko by było pracować, jeździć tymi autami w tych trudnych warunkach. Ostatnio ta zima teraz po nowym roku nam, jak wiecie, dała nam w kość, można powiedzieć. I faktycznie te opony z kolcami ratują nam tyłki nieraz, ale zawsze pamiętajmy o tym, że mimo wszystko jeździmy według pozwalających nam warunków, prawda? Także nie można się też skupić tylko i wyłącznie na tym, że mamy dobre opony z kolcami, to możemy robić wszystko i jeździć jak nam się podoba. Wszystko uzależniają te warunki. Czasami zdarza się oczywiście tak, że musimy prosić o pomoc te tak zwane Björgunarschweit, prawda? Czyli te oddziały służby ratunkowe, prawda? I one, no mówię, tam już mają te auta naprawdę tak wyposażone, poprzerabiane, wysokie, na wielkich kołach. I zdarza się, i niektóre nawet z tych aut są wyposażone właśnie, przystosowane do przełożenia naszych noszy, prawda? Bezpośrednio do ich auta. Także, pasują wasze nosze? Tak. Jest takie auto, jest powiedzmy w Peragerdi, niedaleko tutaj 12 km od nas, następne auto takie wyposażone, gdzie możemy właśnie bezpośrednio przemieścić nosze, jest na Fludirze od 45 km stąd. Z takich samochodów, jak się domyślam, i z pomocy służb ratunkowych korzystacie wtedy, kiedy musicie dostać się w teren trudno dostępny, zgaduję, górzysty, który tutaj jest i drogi są zasypane. Zgadza się. Korzystamy zarówno najczęściej zimą, prawda, bo wiadomo, ze względu na śnieg, ale też zdarza nam się korzystać z pomocy właśnie tych służb ratowniczych i tych samochodów poprzerabianych w tych górzystych terenach także latem, prawda, bo wiadomo, że wtedy latem to też ludzie zapuszczają się gdzieś, chcą sobie odpocząć, prawda, i na łonie natury gdzieś i, prawda, zapuszczają się w głąb kraju i wiadomo, że jednak tymi autami wszędzie się nie dojedzie ze względu na ten górzysty teren, to wtedy też prosimy o pomoc właśnie te zespoły ratownicze. Rafał, przejdźmy sobie do kabiny i zobaczmy, jak wygląda kabina tego ambulansu. Ok, zapraszam. Cześć, witam ponownie. No to co, teraz znajdujemy się właśnie w środku, w kabinie tego Mercedesa Sprintera. No generalnie niczym się nie różni specjalnie od zwykłego Mercedesa, tyle że wiadomo, dodatkowy sprzęt, można powiedzieć tablet, prawda, na którym możemy sobie odczytać właśnie wezwanie z informacjami, gdzie jedziemy, z mapką, prawda, jakie mamy wyzwanie, co się generalnie stało, gdzie. Tutaj panel sterowania, jeżeli chodzi o oświetlenie dodatkowe, prawda, na zewnątrz pojazdu, sygnały świetlne, sygnały dźwiękowe, prawda, zmiana tych sygnałów dźwiękowych. Można też sterować oświetleniem z tyłu w kabinie, z tyłu w karetce. Dodatkowy panel, który ułatwia nam troszeczkę życie, żeby nie odrywać właśnie wzroku od drogi, prawda, podczas kierowania tym pojazdem, prawda, jazdą na sygnale, prawda, z sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi. To jest tutaj pod ręką, prawda, to nam ułatwia troszeczkę życie. Tego wcześniej nie było, zazwyczaj znajdowało się troszeczkę bardziej oddalone i to było jedna z tych takich zmian, które na korzyść naszą, na nasze bezpieczeństwo, prawda. I tak samo tutaj ten niepozorny taki przycisk, prawda, ta manetka tutaj z tym przyciskiem, ona pozwala nam na włączenie sygnału dźwiękowego i jego wyłączenie, prawda, generalnie nie odrywając nawet rąk od kierownicy. To na pewno poprawia nam, słuchajcie, bezpieczeństwo w czasie jazdy. Kierowca może być skupiony po prostu na jeździe i na tym, co dzieje się na drodze. Zgadza się, jak najbardziej. To jest bardzo istotne, bardzo ważne, mówię, bo tam, gdzie mówimy o jeździe, Ciekawe jest to, że sygnały dźwiękowe na Islandii nie są nadużywane, powiedzmy, wystarczą zwykłe błyskające światła i kierowcy wiedzą, że należy zjechać. Nie ma problemu z przejeżdżaniem nawet przez miasto na włączonych samych światłach błyskowych. Zgadza się. Trzeba pamiętać, że w niektórych przypadkach należy używać i jednego i drugiego. No mówię, z czasem
człowiek jak gdyby wie, kiedy jest potrzeba używania tych sygnałów dźwiękowych, ale nie ma też potrzeby ich nadużywania, jak najbardziej. Bardzo dobrze, oprócz wiadomo tych niebieskich świateł, bardzo dobrze też działają światła długie, prawda? Przerywana włączanie na przemian tych świateł długich, prawda? To jednak to białe światło, szczególnie w jakie bardzo słoneczne dni, to naprawdę pozwala Kierowcy dostrzec ten tak, pojazd, który jedzie za nim. z dużej odległości, prawda? I co jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o wyposażenie takie dodatkowe? No jest kamerka, prawda, że możemy to ewentualnie, ta jazda się nagrywa, jeżeli trzeba było coś sprawdzić, zobaczyć jak to wyglądało, to można to zgrać, prawda, do komputera w razie potrzeby. No co, o tym mówiłem, właśnie o tym tablecie, prawda? No plus jeszcze ta radiostacja, prawda? Taka stała tutaj. Jeżeli dostajecie zgłoszenie, rozumiem, że oczywiście zgłoszenie najpierw wpada do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które znajduje się w Reykjaviku i oni przesyłają Wam taką informację. Ta informacja trafia również na tego iPada, czy macie powiadomienie na SMS lub korzystacie z radiostacji, z Tetry? Tetra to jest właśnie ten rodzaj właśnie łączności, której używamy, ale tak, jest dyspozytor właśnie w tej stacji głównej w Reykjaviku, na cały kraj zresztą. Wysyła nam po prostu wiadomość na telefon w postaci SMS-a z podstawowymi informacjami, gdzie, kto i z czym mamy do czynienia. Dodatkowo dostajemy też w formie tego SMS-a bezpośrednio na tableta. Tu też tak samo tą samą informację możemy otworzyć tutaj w tym tablecie, prawda? I dodatkowo jeszcze, słuchajcie, zobaczyć mapkę, prawda? Gdzie dokładnie będziemy jechać. Czy macie wezwania podzielone na kody, to znaczy czy wiecie w jakim kodzie wyjechać, jak to wygląda? Tak, zgadza się. Dostajemy, to jest kody, wyjazdy są podzielone na 4 etapy, na 4 kody, prawda? Od F1 do F4. F4 to jest taki wyjazd bardzo spokojny, międzyszpitalny, gdzieś jakiś przejazd, prawda? Gdzie Transport. Tak, transport na jakieś badanie ewentualnie. Czy te same kody dotyczą straży pożarnej, czy oni wyjeżdżają też w tych samych kodach? Bardzo podobnych, niemal że się nie różnią, prawda? Co odróżnia te kody? No przede wszystkim, jeżeli dostajemy ten tak zwany ten call-out, prawda, który przychodzi właśnie na tetrę, prawda, są różne sygnały dźwiękowe, które odróżniają te kody. Wyróżniacie tak, po prostu. Także po prostu, żeby od razu wiedzieć, czy muszę szybko wstawać, iść i wyjeżdżać na ten wyjazd, czy mogę spokojnie dopić resztę kawy, prawda? W przypadku tego F4 to nie ma problemu, a w przypadku F1, tam gdzie jest bezpośrednie zagrożenie życia, to wiadomo, że trzeba się spieszyć. Przejdźmy sobie do tyłu, zobaczmy jak wygląda tył tego pojazdu. Rafał, za fotelem kierowcy znajduje się wyposażenie. Tak, to jest jedna ze skrytek, jest to sprzęt, którego używa się powiedzmy może nie tak często, prawda? Wiadomo, że wszystkiego nie zmieścimy do środka, prawda? Także część tego sprzętu jest tutaj, można powiedzieć, troszeczkę na zewnątrz. To, co rzuca się w oczy, to nazwijmy to krzesełko. Ułatwia Wam pracę na pewno przy transporcie osób w budynkach, w których nie ma windy, gdzie musicie korzystać z klatek schodowych, a waga pacjenta albo po prostu jego stan wymaga użycia tego. Tak, zgadza się. Noszy tych nowych noszy, które teraz mamy od Strikera, prawda, nie można zmienić tych górnej części tych noszy, tak jak było kiedyś w przypadku Ferno. Na pewno ci, którzy długo pracują w zawodzie, pamiętają te nosze Ferno. Można je było zmienić w krzesełko. Teraz tutaj tej możliwości nie ma, ale w zamian za to mamy właśnie dodatkowe krzesełko, które pozwala nam przetransportować pacjenta właśnie, jak mówiłeś, w budynkach, tam gdzie są ciasne klatki schodowe, prawda, nie ma windy, albo jest winda, do której nie jesteśmy w stanie zmieścić noszy, prawda? Także to naprawdę ułatwia nam czasami życie. Krzesełko to wyposażone jest w gąsienicę, a więc ratownik nie musi znosić poszkodowanego, tylko może nim po prostu zjechać. Tak, to jest typowo przystosowane krzesełko do właśnie zjeżdżania, można powiedzieć, po schodach, prawda? I wtedy nie musimy nadwyrężać swoich pleców, prawda, bo wiadomo, waga pacjenta może być różna, prawda, czasami trzeba się spieszyć i tak dalej. To bardzo łatwo można sobie te plecy, powiedzmy, uszkodzić, prawda, i później
powrót do zdrowia może zająć troszeczkę czasu. Także generalnie tak, pacjent siada na to krzesełko i po prostu na tych gąsienicach spokojnie sobie zjeżdża z góry do dołu, prawda? Nie musimy wtedy go podnosić. Oświetlenie LEDowe dzisiaj już raczej standard na wyposażeniu, ale jednak ułatwiający pracę, podświetlający skrytki, szczególnie w nocy, wieczorami. Jak najbardziej. W tych nowych właśnie tych ambulansach w porównaniu do tych starszych to właśnie to oświetlenie jest bez porównania dużo lepsze. Wiele możliwości ewentualnie ustawienia tego, ostrości tego oświetlenia, prawda? Także jak najbardziej bardzo, bardzo na plus. Deska ortopedyczna, prawda? Do tego oczywiście usztywniacze głowy, które są osobno, akurat tutaj dodatkowo też pasy. Jeżeli chodzi o używanie deski ortopedycznej, to ono troszeczkę coraz mniej się jej używa, ale w przypadku jakichś wypadków samochodowych, prawda? Gdzie należy ustabilizować osobę poszkodowaną. Zgadza się i chociażby przeniesienia ją na wyciągnięcia tylko z samochodu i przeniesienia na tak zwany materac wakuum, prawda? Z którego później się to powietrze wypompuje, on fajnie sobie stabilizuje całe ciało tego poszkodowanego. Wychodzą z użycia powoli, ale cały czas jeszcze ich używamy. Nosze takie podbierakowe, każdy to na pewno zna, prawda? Zaletą tego jest oczywiście to, że można je po prostu rozpiąć z obu stron, prawda? I generalnie można podebrać tego pacjenta z podłogi czy z podłoża, na jakim się znajduje. I on nie musi się generalnie w ogóle poruszać, prawda? Nie trzeba go podnosić w inny sposób. I przenieść to oczywiście tego pacjenta na to właśnie na ten materac albo bezpośrednio na noszę. Co jeszcze? No wiadomo, 2 butle tlenowe, prawda, z tlenem, kołnierze ortopedyczne, takie stare dosyć, ale nadal skuteczne, szyny, prawda. Do tego jest tutaj jeszcze kamizelka CAT, czyli taka usztywniająca kamizelka, prawda. Co jeszcze mamy? Tutaj mamy taki koc, prawda, dla osób wyziębionych. Pas do ustabilizowania miednicy, prawda, przy urazach miednicy. Oczywiście też niezbędna jest łopata, szufla, prawda, w razie czego, żebyśmy mogli się ewentualnie odkopać. I dodatkowo jeszcze znajdują się tutaj, mamy właśnie tutaj osobno pasy do słuchajcie, do deski ortopedycznej i dodatkowe pasy, których możemy użyć do właśnie tego podbieraka, prawda. Także w sumie tutaj tylno gaśnica. Aha, no co jeszcze, o czym jeszcze nie mówiłem? To jeszcze o tym plecaczku, prawda? To jest taki typowy plecaczek, w którym znajduje się sprzęt taki do urazów, prawda? Typowy właśnie bandaże, gazy, prawda? Opatrunki różnego rodzaju. Przy oparzeniach tak samo. Szyny takie splint, prawda? Sam. Taki typowy plecaczek, do którego jeszcze ewentualnie, jeżeli gdzieś się musimy przemieszczać, dodatkowo można dołożyć jeszcze trochę rzeczy, żeby można było ze sobą wygodnie to wziąć, prawda? Przejdźmy sobie teraz do wnętrza ambulansu i może po kolei zobaczmy, co tutaj mamy. Tak, tutaj mamy wszystkie torby, które nam są potrzebne. Zacznijmy może od górnej półki, prawda? Torba nie bez powodu ma niebieski kolor, prawda, ze względu na to, że służy do zabezpieczenia dróg oddechowych. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą torbę niebieską do zabezpieczenia dróg oddechowych, generalnie znajduje się ten tutaj sprzęt, który poprawi oddech pacjenta, powinien. Podzielone też na takie skrytki mniejsze, prawda. Tutaj generalnie takie podstawowe rzeczy jak maski tlenowe, prawda, coś do odsysania z dróg oddechowych, prawda, nubilizator, także takie podstawowe rzeczy, które służą do podawania, do tlenoterapii, można powiedzieć. Tutaj w tej części, prawda, w tej kieszeni jest respirator, prawda, o których dużo o tych respiratorach się słyszy ostatnio ze względu na COVID-a, prawda. To jest taki przenośny, łatwy w użyciu, może nie jakoś bardzo skomplikowany, ale można go śmiało używać. To co, przejdziemy może do głównej części tej torby. Jak widzicie, staramy się to mieć troszeczkę dosyć tak poukładane w osobnych właśnie takich mniejszych torbach. Tutaj, jeżeli chodzi o tą torbę, co się tutaj znajduje? Rurki krtaniowe, prawda?
Tutaj, jeżeli chodzi o te rurki krtaniowe, mamy trzy wielkości, prawda? I cały sprzęt do tego potrzebny, żeby taką rurkę krtaniową pacjentowi zaaplikować. I to właśnie już nawet właśnie ci ratownicy medyczni, którzy mają podstawowe wykształcenie, prawda, basic, mogą tych rurek krtaniowych używać. Tutaj już mamy torbę właśnie do bardziej takiego zaawansowanego zabezpieczenia dróg oddechowych, prawda? Są rurki dotchawicze. Jest laryngoskop, prawda? Łyżki. Co jeszcze? No, rurki ustno-gardłowe, rurki nosowo-gardłowe. No i tutaj mamy właśnie rurki dotchawicze, prawda? ET, prawda? To już są bardziej, to już taki ratownik z podstawowym wykształceniem tych rurek dotchawiczych nie może z tego korzystać. No i co? No tutaj chyba niewiele więcej można o tym powiedzieć. Także co jeszcze w tej torbie się znajduje? Tam widzieliśmy taki podstawowy, zwykły laryngoskop, a tutaj mamy laryngoskop jeszcze właśnie z możliwością wideo, prawda? Także jest ekranik, prawda? I łatwiej można się łatwiej zobaczyć, z czym mamy do czynienia, prawda? Jeżeli chodzi o drogi oddechowe i intubację generalnie. Ułatwia intubację. Czy ten sam sprzęt znajdziemy w każdym ambulansie? Czy jest jakaś standaryzacja, czy wyposażenie ambulansów się różni? Wyposażenie ambulansu tutaj w tym okręgu południowym i nawet bardzo zbliżone jest do stolicy, prawda, do Reykjaviku, ale tutaj w obszarze południowym to w każdym ambulansie znajdziemy te same torby, ten sam sprzęt. Ewentualnie jedyną różnicą może być to, że jeszcze nie we wszystkich są te laryngoskopy z wideo, prawda? Ale to jest tylko kwestia czasu. To co, jeżeli chodzi o tą torbę, to mielibyśmy już wszystko. Odłożymy ją może z powrotem na górę, na swoje miejsce. Jak już zaczęliśmy może od spraw związanych z układem oddechowym, to może jeszcze ze względu na to może wyciągnę jeszcze sam kolor? Tak, pójdziemy dalej tą samą drogą. Tutaj tą torbę też zabieramy ze sobą, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś trudnościami z oddechem, prawda? No tutaj mamy Tlenoterapię. tlen, prawda? Mniejsza butla przenośna. No i cały sprzęt, którego używamy do tlenoterapii. Maska, prawda? Wąsy tlenowe, prawda? CPAP. Także to są takie, mówię, podstawy też, których używamy do tlenoterapii. Słuchajcie, nie wiem jak to wygląda w Polsce, ale takie bardzo proste urządzenie, które nazywamy CPAP, powoduje to, że jeżeli, szczególnie w przypadkach, gdzie mówimy o trudnościach z oddychaniem, gdzie w dolnych drogach oddechowych utrzymuje się jakaś wydzielina, prawda, płyn, który trzeba jak gdyby usunąć z tych płuc, to ten CPAP powoduje to, podłączony pod tlen, powoduje to, że ten płyn zostaje wypchany, można powiedzieć, z tych dolnych dróg oddechowych i w ten sposób pęcherzyki płucne zostają otwarte dłużej, prawda, i to wszystko powoduje to, że stan pacjenta, jego oddech zdecydowanie się poprawia. Bardzo proste w użyciu, a w niektórych przypadkach naprawdę ma bardzo dużą skuteczność. Kolejna torba, to może pójdziemy dalej od górnej półki. To jest taka torba typowa jeżeli mamy do czynienia z małymi pacjentami, prawda, jeżeli chodzi o niemowlęta, dzieci, to postanowiliśmy sobie to tak bardziej przełożyć do jednej torby. Na szczęście tych wyjazdów związanych, jeżeli chodzi o dzieci, jest stosunkowo mniej niż u dorosłych. Tak właśnie chcemy, żeby tak to się Utrzymało? Tak się utrzymało. I to jest tutaj podzielone po prostu, jest główna część, prawda, no to jest wiadomo laryngoskop z łyżkami prostymi, prawda, stetoskop, prawda, pulsoksymetr, ssak taki dla niemowląt. I co? Tutaj jeszcze mamy podzielone to, jak widzicie, na kilogramy, prawda? Od powiedzmy 5-6 kg do 9. I tu w tej jednej saszetce znajdują się odpowiedniej wielkości sprzęt do tego przedziału wiekowego.
czy jeżeli chodzi o kilogramy. I tak przesuwamy się wyżej 10-11, prawda? To wiadomo, większa rurka do tchawicza i tak dalej, i tak dalej. I 12-14, 15-18 i tak do 30 do 36 kg, prawda? I wiadomo, że tutaj ten sprzęt, który znajduje się w tej saszetce, odpowiada odpowiedniemu przedziałowi wiekowemu. Śmiało można ją po prostu otworzyć i wiedzieć, że tutaj jest sprzęt, który do tego przedziału wiekowego z takiej ilości kilogramów będzie odpowiedni. Także ułatwia to generalnie. Jest wszystko bardzo posegregowane, Tak, posegregowane. i ułatwia to znalezienie odpowiednich... Wiadomo, że jeżeli chodzi o tych najmniejszych pacjentów, to mówię, zawsze to serducho ratownika bije troszeczkę szybciej i dodatkowo nie chcemy, żeby jakoś utrudniać mu pracę i to generalnie ułatwia pracę na miejscu zdarzenia, prawda? Taka właśnie segregacja. No tutaj po obu stronach znajdują się te worki samorozprzężające z maską, prawda? Dla niemowlaka i dla dziecka. Kolejna torba, możemy powiedzieć, torba główna, torba, z której korzystacie najczęściej. Tak, ta torba towarzyszy nam praktycznie w każdym wyjeździe, w każdym przemieszczeniu się z ambulansu do mieszkania, na miejsce wypadku. Tą torbę zawsze ze sobą bierzemy, bo w tej torbie znajduje się, można powiedzieć, wszystkiego po trochę. Najpotrzebniejsze rzeczy, żeby zacząć działać, prawda, to już w tej torbie możemy znaleźć. Jest bardzo taka, można powiedzieć, wszechstronna. Nie tak dawno zmieniliśmy nawet, może to nie specjalna jakaś tam nowość czy ciekawostka, ale jest to w formie plecaka. Wcześniej mieliśmy torbę, którą musieliśmy albo na ramieniu, prawda, albo tutaj w ręce trzymać. A to generalnie, ona troszeczkę może nie waży jakoś bardzo dużo, ale coś tam, jeżeli mamy gdzieś kawałek do przebiegnięcia, do przejścia, to ten plecak ułatwia rzeczy. Poza tym jest ją łatwo też czyścić, jeżeli dojdzie do jakiegoś większego zabrudzenia. I też podzielone, prawda, na poszczególne kieszenie. Tutaj w tej dolnej, generalnie jeżeli chodzi o parametry życiowe, testy na COVID oczywiście nam towarzyszą cały czas. Generalnie co? No, lotareczka do badania oczu, prawda, źrenic, nożyczki, prawda. To oczywiście jest coś, co każdy chce mieć przy sobie, każdy ratownik. To jest zwykły worek na wymiociny. Także, żeby ulec, żeby nie zabrudzić sobie rąk i wszystkiego dookoła, to dobrze taki worek przy sobie mieć. Poza tym ciśnieniomierz manualny, prawda? Nie zapominajmy, że to manualnym ciśnieniomierzem też można wiele zdziałać, nie tylko wszystko automatyczne. Termometr, prawda? I ten aparat do mierzenia poziomu cukru we krwi. Także podstawowe parametry życiowe tutaj z tej kieszonki możemy zebrać, tak. Następna kieszeń tutaj, to co? To jest, jak widzicie, następna torba, prawda? To jest wszystko związane, jeżeli chodzi o zabezpieczenie dojścia do żyły, prawda? Do podawania płynów dożylnych, wkłucia, prawda? Także mamy różnego rodzaju właśnie wielkości strzykawki, wigówki, nie, węflony, prawda, różnej wielkości, igły, jak tutaj widzicie. I co jeszcze z tej strony? Reszta do zabezpieczenia właśnie już po wkłuciu, prawda. Jest staza, są te plastry, prawda. No i w sumie nic więcej. Wszystko, co w tej torbie małej, wszystko, co możemy użyć do zabezpieczenia dojścia dożylnego, prawda, do wkłucia się. Tutaj oczywiście stetoskop, prawda, żeby można było słuchać pacjenta. Ten worek resuscytator, prawda, czyli worek ten rozprężny z maseczką. Oczywiście na igły, tak żeby się nie doszło do jakiegoś zakłucia niepotrzebnego. Dwie torby. Tutaj jest, jeżeli nie mamy możliwości z jakichś powodów dostać się do żyły, prawda, pacjenta, to możemy oczywiście Wkłucie doszpikowe. Doszpikowe wkłucie, prawda. Tak to u nas wygląda. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, czy jest ten sam system, prawda. Można powiedzieć na zasadzie takiej jak po prostu wiertarka, prawda. I po prostu wkręcamy się, można powiedzieć, do szpiku. I w ten sposób, tu mamy
tutaj mamy dwie wielkości właśnie igieł, prawda, tych doszpikowych, a trzecia wielkość jest w torbie tam właśnie dziecięcej, prawda. Także tego się no, można powiedzieć, że stosunkowo w niektórych przypadkach się tego zawsze używa, czy w przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej to jest to generalnie standard. Stosunkowo niedawno też to wprowadziliśmy, to jest dosłownie kilka lat temu. Także wszystko tutaj do szpikowej tej zabezpieczenia doszpikowego można znaleźć. Co tutaj mamy? Tutaj mamy taki mały, to jest wszystko związane z ranami, prawda? Różnego rodzaju ranami, gazy, prawda? Opaski uciskowe, słuchajcie, bandaże. No i to można sobie otworzyć i mieć gotowe właśnie do zabezpieczenia jakiejś mniejszej czy większej rany, prawda? Jakiegoś krwotoku. No i taka no, główna torba. Tutaj mamy leki, prawda? Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, jak to wygląda w Europie, w Polsce. No, takie podstawowe wszystkie leki tutaj mamy. Jest to też tak podzielone, jak widzicie, jest dosyć to ładnie opisane, prawda? Także jeśli chodzi o podawanie leku, to wiadomo, zawsze staramy się zachowywać jak największą ostrożność, żeby nie doszło do jakiejś pomyłki, nie daj Boże i tak dalej. W każdym razie jest to dosyć dobrze opisane, łatwo się zorientować, czy czegoś brakuje, można powiedzieć też. I co? Też to podzielone jest jak gdyby na takie grupy. Tutaj, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed bólem, prawda, przeciwbólowe. Tutaj ta część, można powiedzieć, górna, przeciwbólowe. Tu mamy, można powiedzieć, te dwa leki, to są związane z przeciwwymiotne, prawda. Tutaj jest, można powiedzieć, ta część tutaj, to są leki uspokajające, można powiedzieć, przeciwdrgawkowe. Ten tutaj, prawda, przeciwdrgawkowy zmniejsza napięcie mięśni, prawda. Tutaj taki typowy właśnie przeciwpsychotyczny, prawda, lek, też uspokajający, prawda. Tutaj mamy taki dosyć, na pewno to jest stosowany powszechnie też w Polsce, midazolom czy dormikum, prawda. Też taki przeciwdrgawkowy z takim dosyć bardzo dobrym, skutecznym działaniu. Tutaj jest lek, który jest podawany w przypadku podejrzenia krwotoków wewnętrznych, prawda? Żeby ten krwotok wewnętrzny ewentualnie zmniejszyć, zatrzymać. I co? Otwieramy dalej, tutaj tak samo. Tutaj kolejny lek przeciwbólowy, taki dosyć powszechny, to zwykły paracetamol, można powiedzieć. Tutaj znowu mamy co? Tutaj są leki, które są w przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Oczywiście szereg adrenaliny, prawda? Leki tutaj jest lek antyarytmiczny, prawda? Kordoron, na pewno to jest wszystko znane. Atropina, mamy heparynę tutaj, prawda? Tak samo przeciwzakrzepowy, prawda? Beta bloker tutaj i te właśnie antyarytmiczne. Sercowe, resuscytacja krążeniowo-oddechowa plus antyarytmiczne, prawda? Leki. Sterydy tutaj, prawda, taki dosyć powszechnego działania, ogólnego działania antybiotyk, cukier, można powiedzieć w przypadku po prostu glukoza, w przypadku właśnie obniżenia poziomu cukru we krwi i tutaj mamy znieczulenie miejscowe. Dosyć taka, nie wiem, ciekawostka, można powiedzieć, nie wiem, czy to jest powszechnie używane. To jest właśnie ten Pentrox tak zwany. To jest w formie w formie wziewnej, prawda? Podając to pacjentowi w formie właśnie tej wziewnej, to jest lek przeciwbólowy. Jest to dosyć powszechnie stosowane właśnie w Australii, z tego co wiem, bardzo, bardzo rozpowszechnione tam. A tutaj u nas jest to dosłownie chyba od zeszłego roku, pierwszy raz zaczęliśmy to używać. Także na razie jeszcze jak gdyby sprawdzamy, Czyli zastępuje to podanie leku dożylnie. Zgadza się. To jest właśnie dobry, jest właśnie główną sprawą, dla której chcieliśmy mieć taki lek, to jest to, że z jakichś powodów, w jakichś warunkach nie jesteśmy w stanie
założyć wkłucia, Założyć wkłucia, i podać prawda? leków dożylnie. Podać leków dożylnie, czy nawet też domięśniowo, to ten właśnie lek jest takim bardzo prosto jest go przygotować i bardzo prosty jest w użyciu dla pacjenta. Pacjent po prostu tak jakby po prostu sobie Oddychał. tak oddychał, taką ma właśnie pipę, można powiedzieć. I naprawdę w niektórych przypadkach to tak jest z większością leków, różnie to od różnych osób i w zależności od tego, co jest, co osobie dolega, różnie działają, ale generalnie skuteczność tego leku wbrew pozorom jest bardzo dobra. Także to jest taka, można powiedzieć, jeżeli chodzi o leki, to jest u nas taka nowość. No tutaj tak samo nitrogliceryna, podjęzyk, prawda, to jest też takie bardzo powszechne, prawda, wiemy, przy ewentualnie jakichś zawałach i tak dalej, tam gdzie dochodzi do jakiegoś zwężenia naczyń wieńcowych, to jest taki podjęzyk, prawda, to jest w formie sprayu, są też tabletki, my akurat teraz używamy w formie sprayu podjęzyk, prawda, także też oczywiście w każdej takiej torbie musi coś takiego się znajdować. Ventolin, czyli to jest też lek, który się podaje w nebulizatorze, prawda, nebulizatorze, też wziewnie, prawda, który rozkurcza, rozszerza, oskrzela dolne drogi oddechowe, prawda, ułatwia oddychanie. Aspiryna, prawda, tak samo tutaj te dwie rzeczy podaje się właściwie razem. I co? I można powiedzieć, jeszcze są słuchajcie, czopki, zwykłe czopki, prawda, obniżające temperaturę ciała. Oczywiście tutaj skupiamy się na dzieciach, prawda. Także tyle jeżeli chodzi o tą torbę, jeżeli chodzi o te leki. Widzę, że na Waszym wyposażeniu jest urządzenie, które powszechnie nazywane jest Lukas. Czy miałeś już sytuację, kiedy to urządzenie było wykorzystywane? Tak, jeżeli chodzi o Lukasa, to jest on często wykorzystywany, jeżeli wiadomo w jakich przypadkach, jeżeli mówimy o resuscytacji krążeniowo-oddechowej, to ułatwia on nam życie i naprawdę jest skuteczny. On w przeciwieństwie do mnie, to on się nie zmęczy. Jeżeli będzie miał baterię w porządku, prawda, prąd, to będzie stale uciskał klatkę piersiową i jakość tego ucisku będzie cały czas bardzo dobra. Zalet to urządzenie ma bardzo dużo, między innymi cały czas prowadzi kompresję klatki piersiowej z tą samą głębokością, w tym samym tempie, przez co ratownicy mają wolne ręce, nie muszą się na tym skupiać i mogą wykonywać inne czynności. Zgadza się, jest to urządzenie, jedno z pierwszych tych urządzeń, które zostaje na tego pacjenta założone, jeżeli mogę tak powiedzieć. I jak powiedziałeś, przede wszystkim chodzi o to, żeby jeżeli jest załoga dwuosobowa, to w przypadku, słuchajcie, w przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest sporo do zrobienia. Dużo jest czynności, które trzeba wykonywać i to naprawdę ułatwia nam życie, prawda? Pokażemy właśnie tego Lukasa, o którym wcześniej mówiliśmy, parę słów. Bardzo przydatne urządzenie. Czy takie urządzenie znajdziemy na wyposażeniu każdej karetki? Tak, teraz już mogę śmiało powiedzieć, że na wyposażeniu każdej karetki ten Lukas się znajduje. Przede wszystkim jeżeli chodzi o ten okręg tutaj południowy, prawda? Nie wiem jak to jest w kraju, prawda? Czy we wszystkich jednostkach jest, ale tutaj na południu jest w każdej karetce tego Lukasa znajdziemy. No co? No urządzenie, które oczywiście jest sterowane przez baterię, prawda? To są te dwie główne części, których używamy, prawda? Z którymi musimy, jak widać na tym rysunku, ta część, ta deska, prawda? Ona jest podkładana pod plecy pacjenta, mniej więcej na wysokości oczywiście klatki piersiowej. I co? Proste to jest w użyciu, prawda? W momencie, gdy ta deska już pod tego pacjenta jest podłożona, to on jest właściwie gotowy do użycia. Jeżeli Michał przytrzymasz tą deskę, prawda? Podpinamy to urządzenie, prawda? Z obu stron. I to już jest gotowe do użycia. Oczywiście odpalamy, włączamy
ustawiamy, prawda? I co? I włączamy. Zaletą tego urządzenia jest to, że oczywiście się nie męczy, jak mówiłeś wcześniej, cały czas z tą samą siłą, z tą samą, na taką samą głębokość będzie tą klatkę piersiową po prostu uciskać. No, dużo lepiej by to wyglądało. Ratownicy mają wolne ręce. Zgadza się. Wtedy jak wiecie, no to mówię, jeżeli chodzi o ucisk klatki piersiowej, to jeżeli już zaczynamy ten ucisk robić, to nie możemy przestać, tylko robimy to cały czas. Możemy przestać tylko w momencie, gdy chcemy stwierdzić albo sprawdzić oczywiście, czy jakaś praca serca ma miejsce. A tak te przerwy w ucisku klatki piersiowej praktycznie muszą być jak najmniejsze. I co? No tak wygląda właśnie nasz Łukasz w praktyce. Oby był jak najmniej w praktyce wykorzystywany. No zgadza się. Kolejnym urządzeniem, które jest na wyposażeniu, jest, widzę, LifePack. Tak, LifePack monitor z defibrylatorem, prawda? Jest to urządzenie dosyć chyba popularne, zarówno tutaj, jak i w Europie. Wiadomo, jest wielu producentów, różne rodzaje tych monitorów, defibrylatorów. Ten akurat się tutaj jakoś, tak mówię, przyjął bardzo dobrze i od lat już kolejne wersje udoskonalone generalnie używamy i mówię, no sprawdza się, jest odporny na wszystko, można powiedzieć, warunki pogodowe, uderzenia i tak dalej. Także wiele tych funkcji takich podstawowych ma, których możemy używać. Od zwykłych parametrów życiowych, prawda, podstawowych, czy mówimy o pulsoksymetrze, czy ciśnieniu krwi, prawda, EKG podstawowe, EKG rozszerzone, to, czy też po defibrylację, prawda, no to tym urządzeniem możemy to wszystko sobie zrobić, prawda. Co jest ciekawostką, czego nie było jeszcze kilka lat temu, no to jest to, że jeżeli wykonujemy jakieś EKG, prawda, serca, to zawsze możemy to EKG bezpośrednio wysłać do... Czyli jest możliwość transmisji tego zapisu. Zgadza się. Jeżeli ktoś nie jest pewny tego, co widzi na zapisie, prawda, to może to skonsultować z lekarzem, nie tylko tłumacząc mu, co widzi, tylko lekarz po prostu może sobie to u siebie... Ma dostęp do tego wydruku po prostu. Zgadza się, na komputerze sobie to otworzy. Zarówno lekarz tutaj na miejscu, prawda, w Selfos, jak i specjalista kardiolog w Reykjaviku. Także to naprawdę ułatwia nam życie. I mówię, na podstawie takich właśnie tej transmisji to jest wiele pacjentów, którzy mają zwężone, zatkane naczynia wieńcowe z bólem w klatce piersiowej i tak dalej, którzy prosto z karetki praktycznie z noszy trafiają na stół operacyjny i zostaje to ich serce, te naczynia wieńcowe udrożniane. Czyli diagnozowanie tego pacjenta jest znacznie skrócone. Zgadza się. Zgadza się. Przede wszystkim chodzi o to, bo tam wiadomo, czas ma bardzo duże znaczenie. I mówię, i na podstawie właśnie tej diagnozy, konsultacji właśnie z lekarzem, czy tutaj, czy na miejscu w Reykjaviku, specjalistą, no, ułatwia diagnozę, przyspiesza diagnozę i w ogóle całe leczenie ma wpływ generalnie na zdrowie pacjenta. I powrót do zdrowia. Zgadza się. Zobaczmy sobie, jak wygląda wyposażenie w środku tego ambulansu. No tak, bo mówię, autem, a mówię, tutaj jest główne miejsce mojej pracy, można powiedzieć, serce tej karetki. No i co? Jak widzicie, dosyć to schludnie wszystko wygląda. Auta, które przychodzą do nas, są uposażane w Polsce. Także, no i mieliśmy, jak mówiliśmy wcześniej, już mieliśmy wpływ na to, jak to ułożenie tych... Jak ta zabudowa ma wyglądać tutaj. Zgadza się. Generalnie takim głównym celem umiejscowienia w ogóle tego sprzętu tutaj w środku jest to, żeby jak najmniej człowiek musiał się wypinać, ratownik medyczny musiał się wypinać z pasów w czasie jazdy, prawda? Żeby miał w miarę wszystko, wiadomo, że nie da się wszystkiego umiejscowić pod ręką, ale żeby jak najwięcej tych rzeczy, które najczęściej się używa w czasie transportu, żeby one się znajdowały pod ręką. Tak jest. I co? No tam widzimy, jest miejsce na monitor, prawda, na defibrylator. Tutaj mamy ssak elektryczny, podpięcie do tlenu, prawda, do tych butli, które się znajdują tutaj wcześniej widzieliśmy. I jest to też właśnie podzielone, słuchajcie,
no można powiedzieć na takie grupy, prawda? Tu gdzie mamy tlen, ssak, mamy też maski, wszystko co jest związane z tlenoterapią. Także żeby to znajdowało się wszystko w jednym miejscu. To może pójdę już wtedy tak po kolei, prawda? Następna półka, szafka to jest wszystko co jest związane z COVID-em, prawda? Fartuchy ochronne, kombinezony, prawda? Maseczki i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy znają przez ostatnie 2 lata. Tutaj na tej półeczce to jest taki zestaw tutaj do odbierania ewentualnie porodów, prawda? Żeby to jakoś w miarę funkcjonowało, wyglądało. Dodatkowe mancety do pacjentów, którzy są postawni, prawda, większe do mierzenia ciśnienia, woda. Tutaj w tej szafce co się znajduje? Tu jest taka, można powiedzieć, urazówka, prawda, splint, te szyny takie, prawda, Służące do usztywnienia. Do usztywnienia kończyn przede wszystkim. Co jeszcze? Jakieś większe opatrunki, prawda? Plus jeszcze do schładzania rany, prawda? Są woreczki. Suchy lód? Suchy lód, dokładnie, tak to wygląda. A tutaj w tej części mamy, słuchajcie, wszystko związane z oparzeniami. To co? Jeżeli chodzi o tą część, tutaj siedzi ratownik, prawda, zazwyczaj, żeby mieć właśnie wgląd na tego pacjenta, dostęp do pacjenta, żeby jak najbliżej się niego znajdować. I co? Tutaj to jest bardzo wygodne, to jest tak zwany bar. Jest to tyle wygodne, że jest większość rzeczy jest tutaj właśnie pod ręką i wszystko co jest związane wszystko co jest związane słuchajcie, z wkłuciem się, prawda, i zabezpieczeniem wigłówki, węflony, prawda, stazy, plastry, jeżeli chodzi o podawanie leków, strzykawki, igły. Tutaj mamy znowu, można powiedzieć, część, o której mówimy, jeżeli chodzi o urazy, prawda, jakieś rany, zabezpieczenie, bandaże, gazy. Tak samo tutaj chusty trójkątne, prawda, do przemywania ran, jest płyn. Tutaj ochrona twarzy, można powiedzieć, maseczki, dwa rodzaje maseczek, okulary ochronne. Tutaj zestawy do kroplówki, prawda, też żeby były pod ręką. I tutaj oczywiście są płyny dożylne, także te dwie półeczki, szafeczki ze sobą jak gdyby współpracują. No i co, tak jak mówiłem wcześniej, dobrze jest mieć przy sobie i łatwy dostęp do worka na wymiociny, bo może to nam skomplikować pracę, jeżeli się z tym workiem spóźnimy. No oczywiście tutaj pod ręką też Widzę tutaj pulpit sterowania temperaturą kabiny, oświetleniem, ale widzę też tutaj przycisk. Rozumiem, że znajduje się gdzieś tutaj skrytka do podgrzewania płynów. Tak, zgadza się. W niektórych przypadkach dobrze jest podać płyn, który jest podgrzany, prawda, zbliżony do temperatury ciała. I ta skrytka znajduje się tutaj, szufladkę mamy, jak widzicie, jest podana temperatura tutaj w tym miejscu. Tutaj są płyny podgrzane, także w niektórych przypadkach naprawdę jest to wskazane podanie właśnie takiego podgrzanego płynu dożylnie. I w tej szufladce się to znajduje. Ta szufladka tutaj to nie jest nic innego jak tylko takie do zmiany właśnie tutaj na pościeli na noszach, prawda, plus jeszcze worki plastikowe, prawda, ewentualnie do jakichś takich różnych... Zauważyłem, że nad moją głową znajduje się kamera. Czy to jest kamera, która przekazuje obraz kierowcy z tego, co dzieje się w tym przedziale, czy jest to kamera, która rejestruje i zapisuje Wasze czynności, to co tutaj robicie? Nie, to ona nie rejestruje niczego. To jest, kamera jest tylko po to, żeby kierowca mógł ewentualnie śledzić to, co dzieje się z tyłu i ewentualnie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, to żeby mógł się zatrzymać i przejść do tyłu. Czasami chociażby nawet kierowca, który jedzie i widzi, że kolega tutaj z tyłu zechce w czasie jazdy, powiedzmy, wkłuć się do żyły, prawda? To może stara się zatrzymać się albo po prostu zwolnić, zredukować prędkość, starać się jechać jak najlepiej, żeby to wkłucie się udało, prawda? Także ono nie rejestruje, tylko pozwala kierowcy jak gdyby kontrolować, żeby wiedział, co dzieje się z tyłu. Co dzieje się w tym przedziale. Tak, tutaj z tyłu w karetce. Jedną z czynności ratownika jest tak samo zapisywanie tych wszystkich informacji związanych z pacjentem, prawda? Dokumentacja.
To jest w formie takiej papierowej, prawda? Podstawowe informacje, dane pacjenta, co się ewentualnie stało, jakaś historia chorobowa, rzeczy, które powinny się na tym znaleźć, parametry życiowe, prawda? Ewentualnie co zostało podane, co zrobiliśmy. Te informacje służą głównie lekarzom bądź ratownikom, którzy przejmą takiego pacjenta od Was w szpitalu, na szpitalnym oddziale ratunkowym. Tak, zgadza się, zdecydowanie. No i co, to jest część główną, oryginał zabieram ja, a oni dostają po prostu kopię, prawda? Dostają kopię i to jest tylko, mówię, po to robione, żebym ja mógł później siąść przy komputerze i do głównego systemu to Wprowadzić po prostu te wszystkie wprowadzić. Już informacje. tak. I nawet jeszcze wtedy dokładnie, prawda, jest specjalny tam program, który się po prostu wypełnia, wpisuje się wszystkie informacje już wtedy bardzo dokładnie, najdokładniej jak się da. Co, jeżeli chodzi o to może ciekawostka, no, myślę, że już niedługo zostanie to, te informacje będą wprowadzane na bieżąco, będzie tutaj laptop, prawda, i będzie to wszystko w takiej formie elektronicznej, gdzie wszyscy, już mówię, wszyscy zainteresowani, można powiedzieć, prawda, czyli odpowiednie oddziały ratunkowe, czy oddziały szpitalne będą mogły sobie to na bieżąco otworzyć i śledzić i tak. będą mieli informacje na bieżąco. Także mam nadzieję, że to już niedługo będzie miało miejsce. Coś o noszach? No, o noszach chętnie coś powiem, bo generalnie to nosze, których nie musimy już, jak gdyby, można powiedzieć, dźwigać, prawda, tylko one są elektryczne. Wyjedźmy nimi. Jak najbardziej, chętnie. Jeden z głównych sprzętów, który znajduje się z tyłu w karetce, który na co dzień używamy oczywiście, to są nosze, prawda? Może nic takiego niesamowitego, ale generalnie z tymi nowymi samochodami to otrzymaliśmy nosze, które są elektryczne i już możemy oszczędzać sobie plecy i tych pacjentów, którzy czasami ważą naprawdę sporo. Nie musimy ich już ręcznie podnosić, tylko naciskamy na przycisk i to elektrycznie wszystko się wszystko dzieje się sterowane elektrycznie. Wbrew pozorom, pomimo że te nosze wyjeżdżają tak daleko do tyłu, prawda, to nawet pacjent, który waży bardzo dużo, to nie ma problemu z tym, żeby tego pacjenta te nosze utrzymały. No i co? Jak mówiłem, jeden przycisk, prawda, i te nosze już są wolne. I mówię, podjeżdżając do pacjenta, prawda, to spokojnie sobie te nosze też jednym przyciskiem opuszczamy. I jak mówiłem wcześniej, oszczędzamy sobie plecki, bo jedną z głównych przyczyn tego nieobecności ratownika w pracy są właśnie problemy z plecami. Widzę, że opowiadając o tych noszach pojawia Ci się uśmiech na twarzy. Jak najbardziej, z tego względu, że biorąc pod uwagę, że jak to bardzo ułatwia nam pracę, prawda, to jest to coś, co powinno być na wyposażeniu każdej karetki, prawda. Pomimo że te nosze są generalnie może odrobinę ważą więcej niż od tych tradycyjnych, prawda, to biorąc pod uwagę, jak często musimy tego pacjenta podnosić, opuszczać, prawda, na tych noszach, to jest to naprawdę niesamowita wygoda i jak mówiłem, generalnie zapobiega temu, że ratownicy nie przychodzą do pracy ze względu na to, że mają problem z plecami. Tak, problem z plecami. Śmiało możemy powiedzieć, że ta technologia zawitała także do ratownictwa medycznego. Tak jak wcześniej pokazywałeś nam krzesełko, na którym możesz zjechać z pacjentem, nie musisz go dźwigać. Tak samo teraz pokazujesz nam nosze, które automatycznie się podnoszą i opuszczają. Tak więc ta praca fizyczna tego ratownika zaczyna być ograniczana, a przejmowana przez wyposażenie. Zgadza się. Miejmy nadzieję, że będzie to szło dalej w dobrym właśnie w tym kierunku, gdzie właśnie ratownik będzie mógł przede wszystkim skupić na tych czynnościach związanych bezpośrednio związanych właśnie z życiem, zdrowiem pacjenta, a będzie mógł oszczędzać własne zdrowie, prawda? Żeby sam nie stał się pacjentem. Zgadza się, jak najbardziej. Jest to, jak mówiłem wcześniej, jest to jedna z najczęstszych przyczyn tego, że ratownik musi pójść na chorobowe, bo coś mu strzeliło w plecach. Naprawdę niewiele trzeba. Także to jest bardzo, bardzo dobre udogodnienie. Zastanawiam się teraz, czy czasami
nie ma wyjazdu na tą karetkę, ale chyba nie, bo to widzę, że mój Stejni tutaj się pojawił, a nie nikt inny. No i co? I tak samo jeżeli chodzi o Wjechanie nimi wjechanie do środka z pacjentem bardzo ciężkim, prawda? To też jest to kwestia, mówię, mogę sobie trzymać jedną rękę w kieszeni, a reszta dzieje się wszystko automatycznie. Także jest to naprawdę niesamowita wygoda. I gotowe. No mówię, dopiero niedawno z tymi nowymi samochodami, właśnie karetkami, te nosze otrzymaliśmy i to jest jeden z największych plusów w ostatnich latach, jeżeli chodzi o wygodę pracy, jak najbardziej. Cały czas widzę uśmiech na Twojej twarzy, więc cieszę się, że jesteś zadowolony. Widzę, że te nosze ułatwiają Twoją pracę oraz Twoich kolegów i chyba na sam koniec możemy życzyć sobie, aby taki sprzęt i takie wyposażenie było w większości, jak nie we wszystkich ambulansach. Jak najbardziej, to jest, mówię, to jest klucz do tego, żeby mówię, ratownik, właśnie jak tu mówiłeś wcześniej, żebyś miał uśmiech na twarzy, żeby mógł skupić się na tych rzeczach, które naprawdę mają znaczenie. Nie stał się sam pacjentem. I nie stał się sam pacjentem. Oni muszą jechać. Dobra, niestety. to zamknijmy, przygotujmy Ja. sprzęt. Ja. It's ready. Walter, nee, naar Rafał? Je Rafał Rijbajen niet tak. Ja, daar achter mij liggen. Daar achter mij. Ostatnia karetka, która była do naszej dyspozycji, właśnie dostała wezwanie, także musimy oddać sprzęt, żeby mogli robić swoją robotę. Ze względu na to, że karetka dostała wezwanie, chłopacy musieli, to była też kobieta. Dobrze, że sobie przypomniałem. Dobra. Ze względu na to, że zespół wyjazdowy dostał wezwanie, musieliśmy oddać im karetkę i przerwać nagrywanie, ale Rafał zaprosił nas na górę, do pomieszczenia socjalnego, do kuchni. Piękny widok za oknem, będziemy mieli chwilę, żeby porozmawiać o akcjach. Jak najbardziej. Rafał, korzystając z chwili wolnej, opowiedz o akcjach. No tak, akcje są, no w przeciągu tych kilkunastu lat już to tych akcji było sporo. Może nie będę jakoś tak, nie wiadomo, jakichś sytuacji bohaterskich tutaj przybliżał, ale jednym z takich, tutaj mówiliśmy o wyjazdach, prawda? Czas tych wyjazdów jest naprawdę bardzo, bardzo różny. I może jeden z takich wyjazdów, który mi utkwił w głowie, to jest wyjazd, jak wiecie, ten obszar tutaj, który my obsługujemy, jest bardzo, bardzo duży i bardzo rozległy, tak, i zróżnicowany teren, prawda, jeżeli chodzi o teren. Także na lodowce też, lodowce tutaj te najbliższe, które są najbliżej nas, też podlegają, można powiedzieć, pod nas. I do niektórych właśnie zdarzeń na tych lodowcach też wyjeżdżamy. Jednym z takich właśnie wyjazdów to był wyjazd na tym najwyższym, powiedzmy, F1, prawda, do osoby, która miała problemy właśnie na jednym z lodowców. I ten wyjazd zajął mi naprawdę bardzo, zajął nam i w ogóle to była bardzo rozległa akcja ratunkowa, jeżeli chodzi o zaangażowanie służb, które brały udział. Tak jest. To ten wyjazd zajął od godziny 6 wieczorem do godziny 8 rano dzień później, prawda? Także te wyjazdy ni stąd, ni zowąd mogą się troszeczkę przeciągnąć. Bardzo przeciągnąć i tak jak mówiłeś wcześniej, ze względu na to miejsce tego zdarzenia na lodowcu, prawda, no to wiadomo, że ta karetka daleko nie zajedzie, także tam te dodatkowe służby są zaangażowane, te Björk na Schweiz, prawda, te służby ratownicze. No i na tym właśnie mówię, dokąd się dało dojechać karetką, dojechało się do karetką, później przesiedliśmy się do tych właśnie jeepów, prawda, zmienionych na tych wielkich kołach, prawda, żeby dotrzeć jeszcze dalej. I następnym pojazdem, na który musieliśmy się przesiąść, to był skuter śnieżny, prawda, 2 skutery śnieżne.
i w ten sposób dotarliśmy w końcu do miejsca zdarzenia. Oczywiście to była zima, także takie warunki no, niespecjalne, także zajęło to bardzo dużo czasu, bardzo dużo osób zaangażowanych, wszystkie służby, między innymi też helikopter, prawda, ratowniczy. Także ten przedział tych służb ratowniczych był bardzo duży. Jeśli mówisz o helikopterze, to wiemy, że tutaj pogotowie ratunkowe nie dysponuje swoimi ratunkowymi śmigłowcami. Zazwyczaj w takich sytuacjach posiłkujecie się śmigłowcami z Coast Guard. Tak, zgadza się. Właśnie ta Landhelgiskeislan, że właśnie tak jak mówisz, posiadają właśnie takie duże maszyny, Pumy, prawda, helikoptery bardzo zaangażowane, jeżeli chodzi o typowych akcji ratowniczych, prawda, a jeżeli chodzi o typowe helikoptery ratownictwa medycznego, nie ma tego, ale już od kilku lat, od nie wiem, 2-3 lat, coraz głośniej się o tym, dużo więcej się o tym mówi. Jest plan taki, no, miejmy nadzieję, że w najbliższych latach dojdzie do tego, że jeden helikopter, taki typowy helikopter medyczny, ratowniczy, ratownictwa medycznego będzie używany, prawda? I najlepiej by było, gdyby jego usytuowanie, jego stanowisko było tutaj właśnie gdzieś na południu, nie w Reykjaviku, tylko właśnie tutaj gdzieś w tej okolicy, czy to Selfoss, czy to Hvolsvellir, które jest oddalone 45. Ze względu na odległości, jakie tutaj są. Ze względu na odległości, bo generalnie jeżeli mówimy właśnie o te przewozy, prawda, jeżeli chodzi, te odległości są naprawdę bardzo duże i to jest ten czasami jest to nasz główny problem, z którym staramy się walczyć, prawda, to jest właśnie czas i te odległości, bo na przykład dużo wypadków drogowych, samochodowych ma miejsce powiedzmy około 200 km plus od nas, tutaj od Pamiętam Selfoss. sytuację sprzed 2 lat, gdzie doszło do wypadku autokaru z turystami w rejonie lodowca. Zgadza To się. też Wasz rejon działania, który oddalony był. Tak, to było kwestia 240-250 km od Selfoss, prawda? Plus jeszcze dodatkowe 50 km od Reykjaviku. Także wtedy też ze względu na liczbę poszkodowanych, i tam było to dosyć poważny właśnie ten wypadek, liczbę poszkodowanych i mówię, nawet sam czas oczekiwania pacjenta czy tego poszkodowanego na przyjazd pierwszej karetki, to już jest kwestia tam kilkudziesięciu minut. Gdzie wiemy, jak to wygląda. Oczekiwanie, jeżeli ktoś jest poszkodowany i oczekuje na ten przyjazd tej karetki pomocy, no to ten czas dłuży się niesamowicie. A co dopiero mówię, pierwszej karetki, w której jest 2 ratowników, a gdzie jeszcze pozostali, którzy są znowu oddaleni o kolejne 50, 70, 100 km, także ten czas jest głównym takim naszym, można powiedzieć, problemem i przede wszystkim z tego względu ten śmigłowiec, ten typowy właśnie ratownictwa medycznego byłby niesamowicie dobrym rozwiązaniem, przede wszystkim ze względu, jeżeli chodzi O czas dotarcia do miejsca tego zdarzenia. Tak, zgadza się. Także miejmy nadzieję, plany są, miejmy nadzieję, że wszystko to opiera się oczywiście na finansach, na pieniądzach, także miejmy nadzieję, że to jednak taki właśnie plan jednak wypali i ten śmigłowiec właśnie taki typowy ratownictwo medyczne Pojawi się tutaj. pojawi w naszej okolicy. Rafał, na koniec naszego spotkania tego właśnie Tobie życzę, żeby taki śmigłowiec się tutaj pojawił wkrótce. Dziękuję Ci za poświęcony czas, za przybliżenie nam zawodu ratownika na Islandii, pokazaniu nam ambulansu i jego wyposażenia. Ja również dziękuję. Mówię, takie dosyć ciekawe doświadczenie. Gwiazdą YouTube'a jeszcze nie byłem, także, pierwsze kroki poczynione, ale bardzo miło, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się to komuś spodoba. Dziękuję bardzo. Dzięki śliczne. I do zobaczenia. Do zobaczenia.